Czy wiesz, że większość zmian, które starasz się wdrożyć, czy to w prywatnym, czy w zawodowym życiu, nie dochodzi do skutku? Ponad 70% zmian kończy się porażką. W dzisiejszym odcinku pokażemy Ci framework, który pozwoli przeprowadzać przez zmianę, czy to osobistą, czy to służbową. Pokażemy Ci narzędzia, książki, inspirację, która pomoże Ci sprawić, żeby Twoja zmiana doszła do skutku, a nie jak wszystkie inne się nie udały. Przedstawię Wam materiał z naszej prezentacji na konferencji No Code Days 2023, na którym mieliśmy prezentację kilka dni temu. A na stronie odcinka zobaczcie dużo materiałów, do których się odnosimy i które są źródłem dodatkowej wiedzy i inspiracji. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski I Paweł Rykowski. Właśnie wróciliśmy z konferencji No Code Days 2023 w Warszawie i na tej konferencji otwieraliśmy ścieżkę zmiany. Nasza prezentacja o 9 rano, strasznie wcześnie, w której mówiliśmy o tym, że zmiany są wszędzie, dlaczego większość zmian według badań kończy się porażką i co zrobić, żeby jednak nam się udało. Że pokażemy Wam tą prezentację, omówimy i przede wszystkim zanim zaczniemy, to wielkie dzięki dla wszystkich z Was, którzy na tej konferencji byli, którzy przyszli na naszą prezentację. Dzięki wielkie też za pytania i dyskusje w kuluarach, to jest naprawdę bardzo fajnie się z Wami spotkać. Także teraz już nie przedłużając, jedziemy, jak się zabrać za tą zmianę, bo jest tak, że zmianą jest wszystko. Czasem się zastanawiamy, że patrząc na zmiany, bierzemy tylko pod uwagę, dobra, to zmiana to jest zmiana frameworka jakiegoś w naszym oprogramowaniu, zmiana to jest zmiana organizacyjna, transformacja cyfrowa, przejście do chmury i tak dalej. To jest prawda, ale prawdą też jest, że zmianą jest dosłownie wszystko. To mogą być małe rzeczy, to może być to, że zaczniecie wstawać rano, no bo widzisz, kto rano wstaje, widzisz, dla mnie to nie jest problem wstać 5:55 czy 5 rano, jakby to jest okej, więc 9 to już był środek dnia, ale wiadomo, że są ludzie, dla których to jest niemożliwe, jak wstać tak rano, to jest katorga. Wszystkie takie małe zmiany, które robimy, czy to w firmie, czy to w życiu, czy to będzie zmiana na przykład procesu logowania czasu, czy to będzie zmiana tego, że zamiast kawy będziecie pić wodę, to są zmiany. I teraz istotne jest to, że kiedy patrzymy na tą zmianę i podchodzimy do niej tak intuicyjnie, naturalnie, na zasadzie dobra, coś nam przychodzi do głowy, chcemy to zmienić i zaczynamy się za to brać, nie podchodząc do tego metodycznie, mamy niemalże gwarancję, że to nam po prostu nie wyjdzie. Według badań, konkretnie według badań z 1995 roku przeprowadzonych przez doktora Johna Kottera, okazuje się, że 70% transformacji w organizacjach kończy się porażką. A są też badania świeższe z 2023 roku i według tych badań przeprowadzonych przez Harvard Business Review 67% liderów doświadczyło w przeciągu ostatnich 5 lat co najmniej jednej takiej zmiany, która nie osiągnęła sukcesu, która albo zakończyła się porażką, albo nie osiągnęła tych celów, które były przed nią stawiane. Tutaj linka do tego artykułu oczywiście dajemy w materiałach do tego odcinka, bo to jest rzeczywistość. Większość zmian jednak się nie udaje. No tak to jest i też przede wszystkim musimy zwracać uwagę na to, że takie zmiany, które są często trudne w naszym odczuciu, to są zmiany, które tak naprawdę wymagają przestania robić po prostu głupich rzeczy. Czy to będzie jedzenie fast foodów, czy jakiegoś śmieciowego żarcia, to widzicie, jeżeli chcecie przejść na dobrą dietę, czy w ogóle zacząć się odżywiać lepiej, to nie musicie wdrażać nie wiadomo czego, bo to, co trzeba zrobić, to wystarczy po prostu przestać robić głupie rzeczy. To samo się tyczy procesów, to samo się tyczy rzeczy, które robimy w zespołach. Jeżeli mamy jakieś rzeczy, które są nieefektywne, nie działają, ale robimy to, bo się tak przyzwyczailiśmy i pracujemy tak od zawsze, to są rzeczy, które po prostu trzeba przestać robić i mieć to na uwadze, podchodząc właśnie do jakiejkolwiek zmiany. Jeżeli znacie niemiecki, to język niemiecki bardzo fajnie pokazuje, czym jest decyzja, bo podchodząc do zmiany musimy się zdecydować. Mówiliśmy nieraz o książce One Thing, którą też podlinkujemy w notatkach do tego odcinka, która mówi, że musimy się zabrać za jedną rzecz na raz. W kontekście zmian to jest dokładnie to samo. Musimy wybrać jedną rzecz na raz. I teraz w języku niemieckim zmiana to jest Entscheidung. I samo słowo Scheidung, kiedy to rozbijemy, oznacza rozwód. To jest bardzo fajna analogia, która pokazuje, że my musimy
rozstać się ze wszystkimi innymi możliwościami, opcjami, alternatywami do tej zmiany i po prostu zająć się tą jedną rzeczą i się na niej skupić. Możemy się teraz rozdrabniać, że dobra, zmieniamy to, ale w połowie tej zmiany, zanim dojdzie do końca, to już się przerzucamy na następną. Do tego też dojdziemy, bo zobaczycie, że przechodzenie przez zmianę tak procesowo, czy tak projektowo, że robimy daną zmianę i zmiana zrobiona, bach, skończona, to wcale nie jest koniec. Dlatego ważne jest, żeby zdecydować się, co zmieniamy i robić jedną zmianę naraz. I to jest też kolejna rzecz, która jest istotna, że jeżeli podchodzimy do zmiany intuicyjnie, to pomagamy tej porażce się wydarzyć. Musimy mieć jakiś plan, musimy mieć jakiś system. I właśnie to, co dzisiaj o czym będziemy mówić, to jest system, jak podejść do tej zmiany w świadomy sposób. Są różne modele zmian. Ten temat był już rozpracowany oczywiście przez wiele mądrych głów, które zastanawiały się, jak wdrażać zmiany w organizacjach. I są różne modele zmian. Lean Change Management, Change Management Foundation, jakieś modele ADKAR, różne inne modele, sposoby, z których można się nawet certyfikować. Dużo książek na ten temat przeczytać. Właściwie wiele z nich sprowadza się do takiego podstawowego modelu, który moim zdaniem bardzo w taki łatwy, zrozumiały sposób pokazuje w ogóle, czym jest zmiana. To jest model opracowany w latach 40. przez Kurta Lewina, który w bardzo prosty sposób opisuje, czym jest zmiana. Mi to się kojarzy z takim gotowaniem bigosu na święta. Bo tak, mamy jakąś sytuację, mamy konkretną sytuację, w jaki sposób działamy. Trzeba najpierw odmrozić to, czyli jak wyciągamy to mięso i inne składniki z zamrażalnika, żeby coś przygotować z nich, musimy odmrozić tę bieżącą sytuację, musimy skuć ten lód. Potem musimy przetworzyć, musimy zmienić, musimy wprowadzić jakąś zmianę, wrzucić te wszystkie składniki do gara i ten bigos ugotować. No i potem, żeby ta zmiana faktycznie skończyła się sukcesem, żeby ta zmiana miała miejsce, stała się tym nowym, musimy zamrozić. Musimy znowu zamrozić to, co zrobiliśmy, czyli na przykład ten bigos zamrozić, żeby poczekał do świąt. I to jest właśnie taki bardzo podstawowy model. Odmrozić, przekształcić, zmienić i zamrozić. To jest taka oczywiście bardzo prosta analogia, natomiast model, który naszym zdaniem jest łatwy do zastosowania, łatwy do zrozumienia w miarę, to jest model doktora Johna Kottera, 8 kroków zmiany. To jest model, który dr Kotter opracował w latach 90., ale został ostatnio odświeżony trochę z takiego sposobu dyrektywnego bardziej, czyli oznajmiania o zmianie, do takiego sposobu bardziej partycypacyjnego, gdzie budujemy tę koalicję osób, które będą razem z nami przeprowadzać zmianę, więc on jest całkiem odświeżony. Tutaj będziemy się odnosić do nazw po angielsku, tych punktów poszczególnych tego modelu, no bo to i łatwiej znaleźć w internecie i te tłumaczenia czasami na polski nie są takie idealne. W związku z tym będziemy teraz właśnie mówić o tym modelu. Tutaj jest taki haczyk, jeżeli chodzi o ten model. Można ulec złudzeniu, że skoro to jest 8 kroków, no to wykonamy te 8 kroków po kolei, jeden za drugim, tak waterfallowo i wtedy zrealizujemy ten proces. A to wcale tak nie wygląda. To jest tak, że niektóre z tych punktów trzeba realizować ciągle, a niektóre może na samym początku, niektóre w środku czy gdzieś w końcu. Natomiast to wcale nie jest tak, że to jest waterfallowo 1, 2, 3, 4 do 8, zrealizujemy sobie krok po kroku i już. No dobrze, to od czego w ogóle trzeba zacząć, kiedy chcemy wdrożyć jakąś zmianę? Przede wszystkim pierwszy punkt, który nam dr Kotter proponuje, to create a sense of urgency, czyli stworzenie takiego poczucia, że ta sprawa jest pilna, że musimy się tym zająć teraz. I tutaj bardzo dobrze sobie zastanowić się, my jako ci inicjatorzy zmiany, musimy się zastanowić nad tym, jaka jest teraz sytuacja, jak to na nas wpływa i co się stanie, jeżeli nic z tym nie zrobimy. Na ile sytuacja się pogorszy, albo w drugą stronę. Jest jakaś możliwość, która się otwiera i którą warto złapać teraz, bo jeżeli zajmiemy się tym za parę miesięcy, to już będzie za późno, coś stracimy. I co jest ważne, dr Kotter tutaj mówi, że to jest główny punkt. Jeżeli nie ma poczucia pilności, to mamy gwarantowaną porażkę. I z tych jego badań wynikało, że właśnie w te transformacje, które się nie udały, te zmiany, które się nie udały, to właśnie dlatego, że nie było tego poczucia pilności, że odkładaliśmy to na później albo nie uważaliśmy, że trzeba się tym zająć teraz, w tym momencie. Ja myślę, że to odkładanie na później to znacie bardzo dobrze, kiedy spotykacie się
z ludźmi, którzy zaczynają po prostu marudzić, zaczynają narzekać, że w sumie coś nas boli, coś nam przeszkadza, coś można by było może robić inaczej, coś nas wkurza, ale kończy się na takim właśnie marudzeniu, narzekaniu i w sumie tyle. Ludzie ponarzekali, zwentylowali się i w sumie dalej robią to samo. To jest bez sensu. Jeżeli chcemy coś zmienić i to jest faktycznie pilne i będzie to miało dla nas sens i wartość i to potrzeba będzie, to trzeba po prostu wziąć się w garść, wziąć się za robotę i po prostu to realizować. Także też jeżeli macie takie tendencje do marudzenia lub pozwalania na to, że ludzie po prostu w waszym otoczeniu tylko marudzą, ale nic z tym nie robią, trzeba wziąć po prostu, zakasać rękawy i zabrać się do roboty. Drugim krokiem jest budowanie tej koalicji, czyli drużyny pierścienia, jak to w pewnym klasyku była mowa. Przed wyruszeniem w drogę trzeba zebrać drużynę. I to jest bardzo istotne, że zmiany, czy to w życiu, czy to w organizacji, no zdecydowanie łatwiej i przyjemniej robi się z innymi ludźmi. No bo jeżeli mamy zmienić coś samemu, no to dużego fanu też nie ma, ani też motywację będziemy do tego tracić, więc potrzebujemy innych ludzi do tego, żeby nam pomogli i to nie mogą być byle jacy ludzie. Ci ludzie to są ci ludzie, którzy tej zmiany chcą, którzy mogą się w nią zaangażować na tym pierwszym etapie. Tu nie mówimy jeszcze o tym, że będziemy ludzi wciągać, to będzie dużo, dużo dalej, także to jest istotne, że najpierw potrzebujemy ludzi przed pójściem dalej w tą zmianę, którzy po prostu nas poprą, będą chcieli to z nami zrobić. I teraz bardzo istotne jest to, żeby wiedzieć w ogóle, w jakim otoczeniu my funkcjonujemy. Czyli świetnym narzędziem jest stakeholder mapping, o którym więcej mówiliśmy w odcinku 66, także linki wszystkie na stronie odcinka, który pomoże Wam przede wszystkim zorientować się, kto jest z Waszą zmianą zainteresowany, kogo musicie zaangażować, kogo powinniście poinformować, z kim warto rozmawiać, a z kim nie warto. No bo znając to otoczenie, kiedy zrobicie sobie taką mapę stakeholderów, możecie zauważyć, że gdzieś tam, czy na tej mapie, czy w Waszym otoczeniu czają się orkowie. No bo jak mówimy o drużynie pierścienia, która szła walczyć z Mordorem, z ciemnością, no to takich orków też będziecie mieli. Będziecie mieli ludzi, którzy nie będą entuzjastycznie nastawieni do tego, że dobra, super, to będzie fajna zmiana, tutaj zmienimy coś, będzie super. Wręcz przeciwnie, będą ludzie, którzy tej zmiany nie będą chcieli, którzy będą blokować, negować, będą mówić, że nie, to w ogóle nie jest bez sensu, że długi czas, czy cały czas robiliśmy coś inaczej, u nas to się robi inaczej i tego nie będą chcieli Wam puścić. No, w tej prezentacji też musimy i powiemy Wam, co z nimi zrobić, bo to też jest istotne. Dobrze się skupić na tym, żeby skupiać się na tych ludziach, którzy są potrzebni, którzy coś wniosą. Olejcie na razie tych orków, na nich przyjdzie czas. Wy się skupcie na tym, żeby mieć w tej drużynie pierścienia ludzi o różnych osobowościach, czyli kłania się odcinek 70, gdzie ten temat żeśmy wałkowali bardzo mocno. Ale również istotne są, żeby te osoby miały różne skille, różne umiejętności, ale też różne role w organizacji. No bo jeżeli chcecie przeprowadzić jakąś większą zmianę i nie macie umocowania na przykład u waszego przełożonego, czy nie macie umocowania w zarządzie, to będzie bardzo ciężko wpłynąć na całą organizację, jeżeli tych ludzi na pokładzie nie będziecie mieli. Dlatego to jest istotne, żeby zaangażować ludzi na różnych poziomach, którzy są w różnych obszarach, i mają wpływ i mogą Wam pomóc do tego, żeby tą zmianę dowieść w sposób efektywny i skuteczny. No i tu jest właśnie ten paradoks jajka i kury, czyli inicjując zmianę musimy mieć pomysł, na czym to będzie polegać, ale potem musimy ten pomysł doszlifować, doprecyzować razem z innymi, których sobie tutaj dobraliśmy do pomocy. Co jest ważne, to jest to, że ten punkt będzie trwał cały czas. Będziemy go realizować iteracyjnie, czyli przez cały czas trwania naszej zmiany musimy tę wizję cały czas powodować, że będzie aktualna i musimy cały czas ją aktualizować. I ważne też, żeby to nie było tylko taki techniczny plan, że musimy zwiększyć sprzedaż, to jest cel, do którego dążymy, bo coś tam. Albo musimy wdrożyć AI, bo teraz to jest modne i jacyś konsultanci nam powiedzieli, że będzie z tego dużo pieniędzy. Musimy odpowiedzieć sobie, po co to robimy, co nam to da. I nie w taki bardzo prosty sposób, że zarobimy więcej pieniędzy. Warto się zastanowić, czemu na tej zmianie nam zależy. A dalej mamy punkt, o którym Krzysiek mówił, że była to zmiana i aktualizacja tego modelu Kotera, ponieważ tutaj wcześniej mieliśmy w 4. punkcie po prostu zakomunikowanie zmiany i wymyślił coś, na przykład management zakomunikował, od dzisiaj róbcie tak.
Czasy się trochę zmieniły, pokolenia wchodzą zupełnie inne, ludzie pracują inaczej, inne rzeczy są dla ludzi ważne i to mieliśmy też przy różnych odcinkach, poruszaliśmy ten temat. W czwartym punkcie zmiany zdecydowanie lepiej zaangażować armię w wolontariuszy, czyli znaleźć ludzi, którzy chcą dołączyć do tej zmiany, chcą być takimi Marines, chcą do was dołączyć i dbać o to, żeby przeprowadzić tą zmianę, zrobić coś, zmienić. To są ci ludzie, którym się chce, którzy mogą dołączyć na tym początkowym etapie. To są ci early adopterzy. Mamy ten rozkład naturalny, kiedy ludzie dołączają na początku, inni gdzieś tam w środku, a inni na koniec. Tutaj, jeżeli to oglądacie, to też wrzucimy to na wideo, bo to jest istotne, że szukamy na tym etapie tych ludzi, którzy w tej pierwszej fazie, kiedy ta zmiana dopiero wchodzi, raczkuje, dołączą do drużyny pierścienia i pomogą jej tą zmianę realizować. I ważnym zadaniem twoim, jako i takiego inicjatora tej zmiany, to jest to, żeby tych ludzi zaprosić do współpracy, żeby oni się czuli częścią tej zmiany, żeby chcieli tą zmianę później nieść dalej i wdrażać kolejne inne osoby, żeby to się rozeszło dużo bardziej organicznie, bo kiedy jednak się zakomunikuje jakąś zmianę, no to w tym momencie jest kicha, no bo pojawia się opór przed zmianą, pojawia się niechęć do tego, bo to wymyślił ktoś inny, a nie ja. Zdecydowanie lepiej, kiedy my jesteśmy częścią tej zmiany. I teraz jest taka rzecz, że o tym mówiliśmy w naszej prezentacji na Beyond Code, kiedy mówiliśmy o szukaniu nowego smoka. Link do tego odcinka, tej prezentacji też znajdziecie w notatkach. Mówiliśmy tam o tak zwanych NPC-ach, czyli ludziach, którzy przychodzą do pracy od 8 do 16 i chcą zrobić swoją robotę i którzy nie chcą się angażować, nie chcą się jakoś angażować w rzeczy, które są jakby ponad. To oni chcą przyjść, zrobić swoją robotę. Często to są osoby, które w danym momencie są w jakiejś sytuacji takiej życiowej, gdzie po prostu muszą się skupić na czymś innym i ostatnie, co chcieliby robić, no to jest zaangażowanie się w jakąś zmianę, czy jakieś takie inicjatywy dodatkowe, czy inne. I to, co jest istotne, to te NPC są bardzo ważne dla was, bo oni zajmą się tym, że bieżąca robota będzie zrobiona. Tu firma będzie szła, czy jakiś support, czy jakieś takie procesy operacyjne codzienne będą tu zadbane dzięki nim, a w tym momencie wy możecie tą zmianę realizować, więc nie wkurzajcie się na tych ludzi, że oni nie chcą do tej zmiany dołączyć, nie chcą się zaangażować, wręcz cieszcie się, że ich macie i podziękujcie im za to, że robią dobrą robotę, dbając o to, że operacyjnie idzie to ok. No tak, i żeby ci ludzie, których mamy na pokładzie, te osoby, które chcą brać udział w zmianę, żeby faktycznie mogli działać, musimy im w tym pomóc. To nie jest tak, że, i to jest częsta pomyłka, którą management robi, założenie, że zmiany można wdrożyć pomiędzy spotkaniami, pomiędzy bieżącą pracą. Czyli ten punkt nazywa się Enable Action by Removing Barriers. Musimy usuwać te bariery, które się pojawiają na drodze realizacji zmiany, żeby ta zmiana mogła się zadziać. I właśnie jedną z takich barier jest brak czasu na to, żeby tę zmianę realizować. Jeżeli mamy spotkania od 9 do 17, albo jeżeli pracy jest po korek, no ciężko znaleźć w ogóle moment, żeby się spotkać i chociażby porozmawiać, coś zaplanować, to ta zmiana się nie wydarzy. Czasem to jest kwestia pieniędzy, bo trzeba za coś zapłacić, coś kupić, jakieś rozwiązanie technologiczne, czy kogoś zatrudnić, żeby ta zmiana się udała. Złe nawyki to jest też coś, co nas powstrzymuje przed zmianą. Komunikacja, a raczej jej brak, to jest coś, co zabija zmianę. Czasem niewielki wpływ na organizację, czyli chcemy na przykład zmienić jakąś część organizacji, ale w ogóle nie mamy na nią wpływu. To są bariery, które przeszkadzają. My tę prezentację wygłaszaliśmy na konferencji No Code właśnie o automatyzacji, o narzędziach, które za pomocą niewielkiego nakładu pracy pozwalają zwiększyć swoją efektywność i właśnie takie rozwiązania automatyzacyjne są jednym z narzędzi, które pomagają zwiększyć tę efektywność, no i na przykład znaleźć ten czas. Jedną z rzeczy, o których należy pamiętać, to jest to, że będą ofiary. Będą ofiary transformacji, będą ofiary zmiany. Należy się oswoić z tą myślą. Co to znaczy? To znaczy, że nie każdemu zmiana będzie pasować, albo nie każdy będzie pasować do zmiany. I tu nie chodzi o coś takiego okrutnego, że musimy założyć, że zwolnimy jakieś osoby, którym nie będzie ta zmiana pasować. Trzeba mieć świadomość, że no nie każdy za nami pójdzie, ale będzie chciał coś na przykład innego zrobić. Więc to już nie są ci NPC, o których Paweł mówił, którzy robią swoją pracę i nam nie przeszkadzają. To są osoby, które na pierwszy rzut oka możemy stwierdzić, że przeszkadzają. Bo na przykład my chcemy zrobić jakąś zmianę organizacyjną, a oni zaczynają bardzo głęboko drążyć jakieś tematy techniczne. Co wtedy należy zrobić? Najlepszym rozwiązaniem jest zaangażować takie osoby, bo one mają potencjał, chcą
coś zrobić, coś zmienić, tylko może nie do końca to jest zbieżne z tym, co my chcemy zrobić. Takim osobom warto zaproponować, żeby robiły coś związanego z naszą zmianą, jak najbardziej zbliżonego do ich zainteresowań, ale warto usunąć to zadanie ze ścieżki krytycznej, czyli na przykład teraz robimy zmianę organizacyjną, więc skupiamy się na tym i to jest coś takiego, co jest pilne. Natomiast te zmiany techniczne będą bardzo ważne za 2-3 miesiące i wtedy tamta osoba będzie miała główną rolę, czy ta grupa osób będą wtedy świecić, będą wtedy nas prowadzić ku naszemu celowi, bo będziemy wdrażali zmiany techniczne. W skrajnych przypadkach można się zastanowić nad przesunięciem takich osób gdzie indziej. Zmiana to też jest moment, kiedy się okazuje, że jakieś osoby nie pasują w jakimś miejscu albo gdzieś po prostu będą mogły lepiej wykorzystać swoje umiejętności i swoje talenty. To też jest takie rozwiązanie, na którym warto się zastanowić. No i ta cała sytuacja, zmiana i sytuacje, że pojawiają się ofiary na horyzoncie, no generują emocje. Emocje w zmianie są bardzo istotne i zarządzanie tymi emocjami dla nas jako liderów, no to jest krytyczne, żeby jednak ludzi przez zmiany przeprowadzić, a żeby te emocje były dobre, potrzebujemy tego kroku następnego, 6, czyli potrzebujemy wygenerować jakieś short term wins, czyli musimy znaleźć takie nisko wiszące owoce, które już teraz natychmiast mogą pokazać, że ta zmiana ma sens, że przynosi nam dobre rezultaty, że da się jednak coś zmienić. Może były sytuacje, że przez długi czas walczyliśmy z czymś albo robiliśmy coś, co jest głupie, a teraz możemy to zmienić, zautomatyzować, zrobić to inaczej i to jest fajniejsze i ludzie będą szczęśliwsi, bardziej zadowoleni, będą dumni z siebie, bo mogą zrobić coś, co ma sens i usprawnia życie im i kolegom, koleżankom i wszystkim w organizacji i to jest super, trzeba o to dbać, żeby coś się pojawiało. Im szybciej coś się pojawi, tym lepiej, bo rzecz, która jest taką pułapką tego punktu, to to, że jeżeli wchodzicie w zmiany, które są duże, które są długotrwałe, na przykład jakieś transformacje, które mają 3-letnią roadmapę, to istotne jest to, żeby po prostu pokazywać ten proces, że tam się coś dzieje, bo kiedy jest złożona organizacja, złożona zmiana, wymaga bardzo dokładnego przeanalizowania, przygotowania i nawet na etapie prac nad tą zmianą, to może po prostu trwać długo. I teraz ludzie, którzy o tej zmianie usłyszeli, że chcemy coś zmieniać, idziemy w jakimś tam kierunku, no ale nie widzą rezultatów, nie widzą efektów, do tego nie wiedzą, co się dzieje, bo żadnego komunikatu nie ma i żadnej informacji, co tam się dzieje, czy się dzieje, a kiedy będzie i w sumie nikt nic nie wie. Miało być fajnie, wyszło jak zawsze. No to jest kicha, więc wy musicie tego pilnować, żeby pokazywać ludziom, nawet jeżeli coś jest długie, pokazywać też ten proces, pokazywać te elementy, które można zrobić już tu i teraz. Szukać w tej zmianie rzeczy, które można odhaczyć na początku szybko i które dadzą paliwo rakietowe i napęd, żeby iść w tej zmianie dalej, żeby więcej ludzi się mogło angażować, bo jeżeli mamy coś fajnego, zrobiliśmy coś, możemy być z tego dumni, to też może pokazać, że ta zmiana w ogóle ma sens i chce się wręcz robić dalej i pracować dalej, żeby ciągnąć tą zmianę do końca. No i mamy te short term wins, natomiast będą też pojawiać się porażki. I to jest coś, co trzeba zapamiętać. Rzadko się zdarza, zresztą to, co dr Kotter z jego badań wynika, skoro 70% zmian kończy się porażką, to te 30% zmian, które skończyły się sukcesem, tam też zdarzają się po drodze porażki. I to jest ważne, że po tych pierwszych sukcesach, o których Paweł mówił, ale również porażkach, żeby nie zwalniać tempa. Po pierwsze, żeby wiedzieć, że będą porażki, a po drugie, żeby między tymi porażkami nie zabrakło nam tego entuzjazmu, żebyśmy nadal ciągnęli to do przodu. I jak to robić? Co robić, żeby, jak ten punkt się nazywa Sustain Acceleration, żeby cały czas przyspieszać, cały czas trzymać tę nogę na gazie? Pierwsza rzecz i najważniejsza to jest komunikacja. Komunikacja, komunikacja, komunikacja i to jest duża odpowiedzialność w takich zmianach, które na przykład są w całej organizacji, jest duża odpowiedzialność na menedżerach tego niższego i średniego szczebla, bo czasem faktycznie zdarza się, że tam zarząd jest na przykład na wszystkich spotkaniach, jest informowany o wszystkim, wie jakie są warsztaty, no i dzieje się dużo w tej zmianie. Natomiast w dół to w ogóle nie spływa, bo to jest gdzieś za zamkniętymi drzwiami. To jest zadanie nas jako menedżerów, tych, którzy pracują bezpośrednio z ludźmi, żeby dowiadywać się i żeby informować, nawet jeżeli ktoś tam na górze zaniedba tego. Co jeszcze, żeby cały czas ta zmiana była świeża? Przede wszystkim musimy cyklicznie odświeżać punkty z frameworka, o których mówiliśmy. Czyli trzeba cały czas odświeżać pilność. Czy to, co nas motywowało do zmiany na początku, czy to jest nadal aktualne? Czy to nadal jest ta pilność? Czy gonimy jakiegoś króliczka, którego już tutaj dawno nie ma? Więc cały czas trzeba to odświeżać
aktualizować. Trzeba dostosowywać wizję. Czy ta wizja jest aktualna? Jeżeli nie, to należy ją zmieniać. Plan oczywiście też zawsze musi być aktualny. Trzeba usuwać kolejne blokady, bo będą się pojawiać. Nie jest tak, że usuniemy to na początku i jesteśmy szczęśliwi. No i cały czas rekrutujemy zwolenników, zapraszamy nowe osoby na pokład. Tutaj szczególnie wartościowi są ci, którzy dołączają do naszej organizacji, bo oni wchodzą carte blanche, świeży umysł i można ich już ustawiać pod ten nowy schemat, nową przyszłą naszą wizję. Ostatni punkt, Institute Change, który zamyka klamrą tę zmianę i powoduje, że ze starego świata przechodzimy do tego nowego świata. To jest to zamrożenie, o którym mówiliśmy na początku. Wyrycie w kamieniu nowych procedur, jasne odcięcie się od starych procedur, starych sposobów działania, pozamykanie tych starych ścieżek. Załóżmy, że zmieniamy jakieś procesy, chcemy, żeby to działało nowym procesem, no to musimy powyłączać stare mechanizmy, czy osobom, które realizują procesy, one nie mogą nadal, nie wiem, po koleżeńsku przyjmować stare wersje formularzy, czy załatwiać sprawy po staremu. Musi być nowy sposób działania, wszystko musi być po nowemu, żeby właśnie ta zmiana się zinstytucjonalizowała. Bo bez tego zmiana się nie powiedzie i to jest coś, czego często brakuje w zmianach i powoduje, że dosyć łatwo wracamy do starego świata, do starych przyzwyczajeń. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że zmiana kulturowa, czyli to, kim jesteśmy, następuje po zmianie zachowań, a nie na odwrót. To nie jest tak, że powiemy sobie, że od jutra będę innym człowiekiem i jesteśmy innym człowiekiem, a potem dostosowujemy do tego nasze zachowania. To jest zupełnie inaczej. Najpierw zmieniamy swoje zachowania i jeżeli nam się to powiedzie, to za jakiś czas właśnie jesteśmy tym innym człowiekiem, czy jesteśmy inną organizacją. Trzeba ćwiczyć, trzeba zmieniać te zachowania i dopiero wtedy za jakiś czas okaże się, że zmiana nastąpiła. A do tego prowadzą nas nawyki, bo nawyki to jest świetne narzędzie, które pomagają przy prowadzaniu tych zmian. Zresztą nawyku samego w sobie to jest taka ciekawostka, że nie da go się wykreślić. Nie da się, jeżeli macie jakieś nawyki, coś robicie nawykowo, no to nie da się tego wyciąć, wykreślić i od dzisiaj tego nie robię. Trzeba to po prostu czymś zastąpić, więc jest to też taki proces zmiany w wdrażaniu nawykach. Czy to w życiu, czy to będzie, nie wiem, poranne wstawanie, czy to picie wody, czy cokolwiek. To nawyki tutaj są takim świetnym narzędziem, które pomogą wam tą zmianę realizować, żebyście pilnowali, czy ludzie naprawdę zmieniają to. I to, co jest istotne w nawykach i to, co jest istotne w zmianie, to jest to, że trzeba to robić małymi krokami, po kolei. Tutaj się kłania taka metodologia Kaizen, która skupia się na tym, że po prostu robimy małymi krokami do przodu, 1% lepiej każdego dnia, daje to dużo lepsze efekty, a przede wszystkim nie sprawia, że się w tej zmianie zamrażamy, że czujemy opór, że nasz mózg się wyłącza, mówi nie, że tej zmiany to ty nie przeprowadzisz. Wręcz przeciwnie, zaczyna pomagać. I teraz książka Atomic Habits Jamesa Cleara między innymi pokazuje taką zwaną pętlę nawyku, czyli takie 4 etapy, które de facto są spójne z 8 krokami Kottera. I to jest też ważne, żebyście o tym pamiętali, kiedy będziecie patrzeć na te nowe nawyki, które chcecie wprowadzić. To musi być coś, co jest oczywiste. To oczywiste, czyli tu jest punkt pierwszy Kottera, że coś jest pilne, coś jest oczywiste, bo jest pilne. To się bardzo fajnie te dwie rzeczy zazębiają. Z drugiej strony to musi być atrakcyjne, to musi być coś, co chcecie zrobić, chcecie w ten temat wejść, później musi być to proste, musi być to łatwe do zaimplementowania w sensie zrobienia. To nie może być właśnie kolos, teraz zróbmy transformację całej organizacji. Nie, to po to robimy małymi krokami, po to te zmiany robimy po kolei, żeby to po prostu było łatwe do wprowadzenia, krok po kroku, od małego zwycięstwa do małego zwycięstwa i pamiętajcie, że po tej każdej zmianie, czy po wdrożeniu tego nawyku, to musi być satysfakcjonujące, musi być to coś, że czujecie się dumni, że coś zrobiliście, że mogliście wziąć w czymś udział i to po prostu zrobić tak, żeby było lepiej, żeby było dobrze. Bo każda taka zmiana, każdy taki sukces daje po prostu ludziom paliwo rakietowe, więc wy jako liderzy dacie swoim ludziom energię do tego, żeby mi się po prostu chciało. No bo jeżeli rzeczy się nie dzieją, nie zmieniamy, tkwimy w środowisku, które jest po prostu już zapyziałe, zaśniedziałe i tam nic się nie dzieje, to jest bez sensu. Kiedy jednak zmieniamy te nawyki skutecznie, zrobimy te zmiany po to, żeby dostarczać lepsze rozwiązania, robić fajniejsze rzeczy, realizować projekty, które realnie
realnie pomagamy ludziom, to po prostu w tym momencie jest win-win dla wszystkich i win dla organizacji, bo zarabiacie więcej, macie bardziej zadowolonych klientów, którzy więcej u was kupują, wydają, czy cokolwiek z wami robią. Macie zadowolonych pracowników, bo robią to, co chcieliby robić w środowisku w takim, jakim by chcieli pracować. Jest po prostu sytuacja, która jest super i żeby to miało ręce i nogi, musicie po prostu to mierzyć. Kiedy będziecie mierzyć zmianę, to nie mierzycie wykonanej zmiany od, na przykład tak jak mówiłem na początku tego projektu, że mamy coś zmienić, no to robimy tą zmianę i już, super. To gwarantuje niemalże to, że ta zmiana za jakiś czas wróci, no bo ludzie po prostu uciekają do tych starych złych nawyków, bo tak pracowali zawsze. Musicie zacząć mierzyć przede wszystkim adaptację do tej zmiany, czyli jeżeli, nie wiem, wdrażacie jakiś nowy proces, to patrzcie, ilu ludzi ten proces realnie używa, jaki jest ich feedback, czy to jest ok, czy to poprawiło coś względem tego, jak pracowaliście wcześniej, a może nie, czy ludzie zaczynają używać na przykład waszych nowych, nie wiem, aplikacji, rozwiązań, czy rzeczy, które w ramach swojej zmiany zaczęliście wprowadzać. To jest bardzo istotne, żeby mierzyć właśnie tą ilość użytkowników i nie kończyć zmiany na zasadzie, dobra, mamy nową aplikację, teraz super, wszyscy będą z niej korzystać, bo nie będą, bo tam jest jeszcze potrzebna sprzedaż, marketing, trzeba cały czas o tym mówić, cały czas pokazywać możliwości, pytać, patrzeć, czy to ludziom pomaga, czy są zadowoleni i zamiast przeskakiwać do kolejnej zmiany i kolejnego projektu, to skupcie się na tym, żeby mieć ten jeszcze i czas i przestrzeń na to, żeby faktycznie zaadaptować to. Więc miarą sukcesu nie będzie wykonanie tej zmiany, tylko miarą sukcesu będzie czy i ile osób z tej zmiany korzysta, na jaki jest NPS na przykład, na ile ludzie są zadowoleni z tej zmiany. Jest kilka metryk, które tutaj się przydają, ale przede wszystkim to, czy ludzie tego używają, bo to jest trochę tak z, nie wiem, z softwarem. Kupujemy pakiety od Microsoftu, które mają masę różnych rozwiązań, czy od Google'a, czy od dowolnego prowajdera, którego używacie, i korzystacie z 5-10% tego, co tam jest, a płacicie za 100%. No to jest bez sensu. I nikt nie przychodzi właśnie, nie uczy ludzi, co mogą jeszcze z tym zrobić, jak to wykorzystać. Jeżeli chcecie być świetnymi liderami i ludzi wprowadzać zmiany, które ludziom ułatwią życie i będą wnosić coś wartościowego do waszej organizacji, to zadbajcie o ten ostatni krok, żeby to zmierzyć i żeby miarą sukcesu było to, że ludzie się do tej zmiany dostosowali, dopasowali, używają jej, są z niej zadowoleni i to działa lepiej niż przed tą zmianą. Podsumowując, ważne jest to, żeby rozumieć, że ten proces zaproponowany przez doktora Kotera to nie jest to mięso zmiany, bo nadal musimy wymyślić, co będziemy zmieniać i to jest jakby najważniejsze. Natomiast te 8 kroków powoduje, że tę zmianę, którą wymyśliliśmy, udaje się wdrożyć. Łatwiej jest wdrożyć, łatwiej jest zaangażować ludzi w to, żeby to się wydarzyło. I te punkty można zastosować nie tylko dla zmian organizacyjnych, ale również dla naszych własnych zmian, które robimy sobie osobiście. To tak samo jest coś, co możemy tutaj zastosować. Więc zapraszamy Was do tego, żebyście zapoznali się z materiałami, które dajemy na stronie odcinka i żebyście poszukali możliwości tego, czy chcecie coś zmienić, robić inaczej, zacząć robić, przestać robić, zmienić czegoś strukturę. Jeżeli tak, to jest zmiana, do której możecie zastosować właśnie te 8 punktów. I takim najprostszym przykładem może być zapisanie się do newslettera na stronie nerd.management/newsletter, jeżeli Was tam jeszcze nie ma, więc możecie to zmienić, dołączyć do społeczności Nerd Managerów i dostawać co 2 tygodnie informacje o tym, jakie nowe treści wartościowe dla nowych przyszłych liderów mamy. I co, na dzisiaj to wszystko. Widzimy się za 2 tygodnie we wtorek o 8:00. Cześć! Cześć!